Could you remind me the name of the donkey? W Japonii znajdują się drzewa wiśniowe, które mają po 1000 lat. Jeśli wróżba jest zła, to ją bierzemy i zła wróżba odeszła. Po bajecznym, tylko po bajecznym. Tylko po bajecznym? Witam Was w kolejnej rowerowej serii. Tym razem zabiorę Was do kraju kwitnącej wiśni. Przygodę zaczniemy na samym południu od prawie tropikalnego Kyushu. Zahaczymy o Shikoku, przedrzemy się przez gęsto zurbanizowane południe Honshu i Alpy japońskie. Tym razem ominiemy Tokio, by zaoszczędzony czas przeznaczyć na odkrywanie japońskiej prowincji. W ostatnim etapie czeka nas odległe nawet dla przeciętnych Japończyków Hokkaido i cel końcowy Wakkanai. Do przejechania jest 3500 km i niecałe 30 dni. Ale zanim ruszymy do Japonii, trzeba się jakoś dostać. Po 2 lotach, najpierw do Bangkoku, a potem do Tokio, docieram na miejsce. No i jestem w Tokio. Czeka już na mnie mój kompan i przyjaciel Dawid, z którym pokonam pierwsze 3 tygodnie. O, widzę go! Robimy małe przegrupowanie i kolejnego dnia wieczorem lecimy już do punktu początkowego trasy. Kierunek Kagoshima. Poranna ulewa skutecznie opóźnia nasz start, ale daje też nam czas, by spokojnie, bez pośpiechu złożyć do kupy rowery. Witam Was w ten pochmurny, deszczowy poranek. Zaczynamy nową wyprawę. Wyprawę przez Japonię. My jesteśmy w Kagoshimie. Za nami wulkan Sakurajima, który straszy i napawa może, nie wiem, czy optymizmem, czy nieoptymizmem mieszkańców Kagoshimy. My jesteśmy natchnieni optymizmem, bo prognoza, mimo tego, że teraz jest niefajnie po południu, ma się zrobić słonecznie i mamy nadzieję, że taka pogoda jak po południu będzie nam towarzyszyła przez większość tej wyprawy. Dzisiaj ruszamy na samo południe, żeby dobić do południowego krańca Japonii, a potem już tylko na północ. Także ruszamy! Ledwo zaczęliśmy i już awaria. Może pamiętacie, jaką miałem awarię w Stanach chyba 2. albo 3 dnia, że bagażnik mi tak się poleciał do tyłu. Poleciał po prostu bez się. To Dawidowi dzisiaj poleciał tak samo, ale szybka akcja. Na szczęście był bagażnik otaśmowany, więc nic nie poleciało. Wszystko zostało tutaj na szczęście. Wszystko jest.
Deszcz pada, mamy jakieś 20 minut na przejście chmury, więc stwierdziliśmy, że zatrzymamy się, coś zjemy, bo może jeszcze nie jesteśmy jakoś bardzo głodni, a już coś tam Jest to bardzo przyjemne. czujemy. Dokładnie. Zobaczcie, mamy tutaj przed sobą taki dzbanek. Pani nam przyniosła od razu herbatę. Tak się wydaje. Tutaj są takie miejsca nawet siedzące, proszę. Ale te miejsca takie do siedzenia po turecku to są chyba dla prawdziwych Japończyków, nie takich podrabiańców. Wy nie. My nie. My jedynie miejsce z czajnikiem. Dawid, czy wiesz co dostaliśmy? Jak zjeść zupę pałeczkami? Nie mam pojęcia. Wygląda jak flaki. Zamówiliśmy jedzenie. Tak wygląda. Wydaje nam się, że to jest kapusta i cebula smażona. Bardzo smaczne i do tego sos słodko-kwaśny. To jest jego przystawka. Dojechaliśmy nad nasze pierwsze pole ryżowe. Jak wyjechałem zza zakrętu, to tylko powiedziałem wow. I mogłem jeszcze dodać, oczywiście, jak pięknie, no bo zobaczcie. I mam szczerą nadzieję, że właśnie takimi dróżkami będziemy przez większość czasu jeździli, no bo zobaczcie, no po prostu full chillera utopia. Dojechaliśmy nad jezioro Ikeda i zobaczcie, jakie piękne kwiatki nas tutaj przywitały. Tu różowo, tu niebiesko, tu zielono. Wspaniałe połączenie. Tam dalej są jeszcze kwiatki w innych kolorach. Ocza to zielona herbata. No. Zobaczcie, jaki wulkan Kaimundake. Kaimundake. Mun? Mon? Kaimundake! Kaimundake. I dotarliśmy na Cape Nagasaki Bana, czyli drugi najbardziej wysunięty na południe przylądek Japonii. Najbardziej wysunięty jest o tam, ale to było za daleko, żeby tam jechać, więc dla Was robimy wszystko średnio, więc drugi najbardziej... Czy moglibyśmy się przyłożyć bardziej? Pewnie tak, ale robimy to jak u kogoś, a nie jak u siebie, chociaż robimy to dla siebie w sumie. Ale było za daleko. Ale zobaczcie, no widok tu jest niesamowity. Tam jest zachód słońca na tle wulkanu. No a tutaj tafle wody rozbijające się o skały. Półwysep Nagasaki Kabana, czy coś takiego. No i można powiedzieć, że to jest pierwszy nasz taki kamień milowy. 60 km za nami. I teraz już tylko będziemy się poruszali na północ. Kilometr 60. Zostało 3440.
kończymy dzisiejszy dzień z tylko 70 km pokonanych, więc dużo poniżej tego, co powinniśmy, ale mój wentyl już puszczał powietrze, tak że nie dało się dalej jechać. Będę musiał wymienić nadętkę, niestety. Kończymy w miejscowości A. Dawid pojechał po jedzenie, ja rozkładam namiot. Miejscówka jest całkiem spoko, no bo zobaczcie, widok mamy taki. Po tej stronie jest góra, a tutaj będzie stał nasz namiot koło łódki, więc mogło być gorzej. Jutro musimy po prostu ruszyć wcześniej, żeby te kilometry nadgonić. No i tyle. Zaczynamy dzień drugi. Ruszyliśmy dzisiaj wcześniej, co nie jest zaskoczeniem. Chwilę po 7 i kierujemy się do miasteczka Minami-Kyushu, gdzie powinna się znajdować rezydencja samurajów. Nie wiemy, czy będzie otwarta, bo niby Google mówi, że jest otwarta 24 na dobę, ale zobaczymy. Wczoraj mieliśmy nasze pierwsze pole ryżu, a dzisiaj, proszę, pierwsze pole herbaciane. No naprawdę, wygląda to niesamowicie estetycznie, no ale jesteśmy w Japonii, więc tutaj wszystko wygląda niesamowicie estetycznie. Nawet nie zdążyliśmy się pozachwycać tym polem herbaty, bo nas tak zaskoczyło. Myśleliśmy na początku, że to żywopłot, ale potem zdaliśmy sobie sprawę, że trochę głupio by było, jakby tak na polu posadzili żywopłot. I tak docieramy do Hiron i ulicy Samurajów, przenosząc się wprost do XVIII wieku i epoki Edo. Samuraje żyli tu w dość prostych domach, a to harmonia i piękno ogrodu świadczyło o statusie jego właściciela. To stąd roztaczali oni swoje wpływy i ruszali do boju. Dziś można tu wciąż poczuć ducha filozofii Bushido, czyli drogi wojownika. Właśnie byliśmy w sklepie, kupiliśmy sobie drugie śniadanie i zobaczcie, co mamy. Takie gotowe dania. To kosztowało 500, to 400, czyli jakieś Dychę i 12. dychę 12, no. I jeszcze do tego kupiliśmy sobie napoje. A gdzie jest ten mały napoik? A tam. To nie mam pojęcia, co to jest. Milk water będziemy testowali. Herbata, kawa, A to w ogóle nie a wiemy, to co nie to jest. wiemy, zobaczymy. Czytamy, czy dopiero jak spróbujemy? Jak spróbujemy. Milk water to tak naprawdę kalpis, lekki mleczny napój o smaku przypominającym słodko-kwaskowy jogurt. Zestawy, które kupiliśmy, okazały się naprawdę strzałem w dziesiątkę. Pyszna ryba, kurczak i dodatki zapewniły nam energię, by ruszyć dalej i przemierzać kolejne kilometry. Jechaliśmy sobie. Arigato! Jechaliśmy sobie i trafiliśmy na taką budę. Kijansę. I stwierdziliśmy, że musimy sobie kupić. No i zobaczcie, jakiegoś. Co to jest? Kupiliśmy sobie takiego smażonego kurczaka. Chyba. 400 jenów, czyli ile? Dychę. Dychę. No zaraz próbujemy. Dawid, próbuj. Ze skórą. Z kością? Takie nuggetsy. Ale dobry, taki lekko słodkawy. Dobra, to ja się biorę za jedzenie. Spotkaliśmy w kawiarni bardzo miłych państwa i mamy taką zasadę, że jak kogoś miłego spotkamy, to dajemy polskie albo belgijskie słodycze. This is from us, Polish sweets.
From Poland. No, trochę tak. Polska wólka kosowska. Mamy już zrobione ponad 90 km. Z naszych obliczeń wynika, że możemy dojechać ponad miasto Acuna, ale żeby tam dotrzeć, musimy przejechać przez góry. A tutaj to oznacza albo przejazd nad górą, albo przejazd tunelem. No i w naszym wypadku będziemy musieli przejechać National Highway tunelem. Pierwszy nasz tunel. Czytałem dużo traumatycznych opowieści na ten temat, no ale zobaczymy. No i mieliśmy farta, że kupiliśmy te dętki, bo mamy kapcia. Mój pierwszy kapeć na wyprawie ever. Musiałeś też pojechać do Japonii, żeby kapcia złapać na wyprawie? Skandaliczne. Zbliżamy się. Jest godzina 20:30, jak widzicie dojechaliśmy, jesteśmy w miejscowości Origuchi w parku miejskim. Jest toaleta, więc nie jest najgorzej, jest bieżąca woda. Niestety nie ma gniazdka, no i to jest jedyna wada tego miejsca. No a jutro, dzisiaj wyszło prawie 130 km, więc w sumie nie najgorzej. I doszliśmy do wniosku, że chyba musimy trochę balansować między jazdą po pięknych japońskich wioskach, a po prostu jechaniem do przodu głównymi drogami, bo po prostu te główne drogi dają nam prędkość dużo większą i pozwalają pokonywać więcej kilometrów. No a jutro jedziemy na wyspę Nagashima i wyspę Shimoshima. My bierzemy się za kolację i do zobaczenia jutro. Two coffees. Hot coffee. Hot coffee. M. And two jumbo frank sausage. Two. Tak dzisiaj wygląda nasze śniadanie. Croissant z szynką i chyba jajkiem. Jumbo jack sausage. Słodki donacik i kawka. Zjechaliśmy z wyspy Kyushu i wjechaliśmy na mniejszą, dużo mniejszą wyspę Nagashima. Tutaj
Nie będziemy zbyt długo, bo w zasadzie przejedziemy tylko wzdłuż wybrzeża i pokonamy kolejną cieśninę, tym razem na wyspę Shimoshima. No i tam ona jest większa i tam będziemy trochę dłużej. Zmieniliśmy trochę naszą trasę i w związku z tym mamy troszeczkę czasu i tak sobie zjechaliśmy na bok, bo zobaczyliśmy wspaniałą rzeźbę, zobaczcie, smoka. Jak się dowiedzieliśmy, ten smok został wzniesiony w podzięce za pokonanie nietypowej suszy. To nie jest jakiś byle jaki smok. Jak się nazywa? To jest Arifuko. To jest Arifuko. Smok, który pomógł tej wyspie, mieszkańcom tej wyspy pokonać nietypową suszę. Na czym polega ta nietypowość? Tego nie wiemy. W każdym razie była to wyjątkowo nietypowa susza. Konnichiwa. Ale powiem wam, z tym promem dzisiaj to mieliśmy mega farta, bo myśleliśmy, że jest 9:40, ale ja spojrzałem źle i spojrzałem na prom, który płynie w drugą stronę. Na szczęście dojechaliśmy jakoś 8:50, dosłownie 6-7 minut przed odjazdem promu. No a inaczej byśmy musieli czekać 1,5 godziny, więc wyszło naprawdę dobrze. Jak czytałem, to o Shimoshimie to było napisane, że słynie, może nie słynie, ale ekonomia opiera się o rybołówstwo. No i zobaczcie, tutaj jedziemy taką wąską uliczką i mijamy przetwórnie rybne. Tutaj się wędzi ryby, zapach po prostu z tych wszystkich budynków się unosi. Nasze koszule i koszulki będą tymi rybami pewnie przesiąknięte, ale ten zapach wcale nie jest taki zły, więc... A teraz jedziemy chyba już ścieżką rowerową, zobaczcie jak przyjemnie. Mogliśmy ich spytać, czy by nam nie sprzedali ryby. Trafiliśmy na produkcję wędzonej ryby. Zobaczymy, czy nam sprzedadzą. Zapytałem. Na razie ruszają palety. Zobaczymy, czy sprzedadzą nam. Chyba nam się udało dogadać i chyba kupimy wędzoną rybę. Dostaliśmy już darmową kolę, a teraz idziemy po rybę.
Ale nam się trafiło zwiedzanie zakładu produkcyjnego przyprawy z ryb. Widzieliśmy cały proces od początku do końca. No pan był przemiły. A co wystarczyło zrobić? Powiedzieć, że jedziemy z Kagoshimy do Hokkaido. To otwiera w Japonii generalnie wszystkie drzwi. Kończyła! Dalej jedziemy przez fabrykę ryb, znaczy zakład produkcyjny. Po naszej rybnej przygodzie wjechaliśmy na taką małą dróżkę wzdłuż wybrzeża tej wyspy i przez jakiś czas będziemy nią jechali. Jest naprawdę bardzo malownicza i na pewno będzie się jechało przyjemnie. Jesteśmy w środku lasu, ale z racji tego, że jest to japoński las, to możemy sobie wypić kawkę z automatu. Na ciepło czy na zimno? Może na zimno, bo teraz zrobiło się ciepło, to się schłodzimy. Dobrze, to duża kawka na zimno. Proszę. Proszę bardzo. Zimna, Nie. nawet widać tutaj troszkę Osroniona. espresso. Nie uważasz, że główną zaletą tych automatów jest to, że nieważne gdzie on stoi, czy na lotnisku, czy w lesie, to cena jest ta sama? Może to jest ustawowo zrobione. Jest ustawa Ale ja się zastanawiam, automata? skąd on ma prąd? No jak to tu idzie? A, dobra, To jest Japonia, wszędzie są kable. dobra. Kilka łyków zimnej kawy i ruszamy dalej. Już po kilku kilometrach zaczynamy podjazd pod cel dnia, czyli górę Kuratake. Nie jest łatwo, około 10 km podjazdu, prawie 7% średniego nachylenia z mega stromu końcówką. 3,5 km, 230 w górę. Najgorszy fragment przede mną. Jest dość gorąco i daje się to we znaki, ale jedziemy do przodu. I dotarliśmy na punkt widokowy, w zasadzie do świątyni, ruin świątyni Kuratake. 682 metry nad poziomem morza, no a ruszaliśmy z poziomu morza. Podjazd srogi, naprawdę, no ale widoki naokoło. Zobaczcie. Zjechaliśmy, zjedliśmy w sklepie cokolwiek i ruszamy do miejsca noclegowego. Znaleźliśmy park 7 km stąd i tam jedziemy. Zobaczymy, powinna być toaleta, powinno być w miarę ok i będziemy przede wszystkim bliżej Parku Narodowego Aso, który jest naszym celem na jutro.
Do miejsca noclegu, czyli kameralnego miejskiego parku na uboczu, dojechaliśmy, gdy słońce już dość mocno chyliło się ku zachodowi. Rozłożyliśmy namiot pod wiatą i bardzo szybko zasnęliśmy, mając nadzieję na choć odrobinę regeneracji. Powoli już opuszczamy piękny archipelag Amakusa. Można by było powiedzieć niestety, no ale trzeba jechać dalej. No zobaczcie, no jest tu naprawdę przepięknie. Dzisiaj jest trochę zamglone wszystko, ale i tak jest bardzo przyjemnie. Niemniej no dzisiaj w większości głównymi drogami, więc dzisiaj taki dzień tranzytowy bardziej można powiedzieć, bo żadnych specjalnych atrakcji po drodze zaplanowanych nie mamy. Dotarliśmy do miejscowości Misumi, w której to znajduje się stary port, który kiedyś był jednym z głównych portów tutaj tej okolicy i zobaczcie, są tutaj takie historyczne budynki z drugiej połowy XIX wieku. Na przykład za mną widzicie portowe biuro, które wygląda zupełnie jak nie biuro. Zobaczymy w środku. Dawid wyszedł właśnie z biura, załatwił nam opłatę celną na przekroczenie cieśniny. Biurokracja dużo niższa niż w Polsce. Zobaczcie, no nie wygląda to jak biuro, ale biurem jest. Albo bardziej trafne by było powiedzieć, że biurem było. Jesteśmy na przedmieściach Kumamoto. Jeszcze jest trochę pól, ale coraz mniej ich będzie i coraz gęstsza zabudowa. Już zobaczymy, jak nam wyjdzie przedzieranie się przez Kumamoto. Nawigacja nas kieruje blisko centrum, więc chyba zahaczymy przynajmniej o zamek w Kumamoto. Dotarliśmy pod zamek Kumamoto. Jak widzicie, naprawdę robi wrażenie swoją wielkością, ale to, co jest najbardziej wartościowe i unikatowe w tym zamku, to nie sam zamek, a mury, które widzicie tutaj zbudowane w XVII wieku z użyciem najnowocześniejszych technik, długo pozwalały budowniczemu i właścicielowi zamku bronić się, no i zapewniały prestiż wśród innych władców tutaj w Japonii. Przyszliśmy tutaj do pana, który będzie nam rysował takie karty. Kiedy narysował pan? Kiedy pan narysował? Wcześniej. Jak byliśmy w... Pokaż te kartki, jak one wyglądają. Jak byliśmy w... O! Arigato. Karteczka, którą tu widzicie, to Goshuin, czyli dosłownie święta pieczęć. To jest ręcznie, te czarne są ręcznie narysowane, nie? Tak, i czerwone. Czerwone są chyba odbite, Tak. a czarne są rysowane ręcznie. Przy każdej ważniejszej świątyni możecie spotkać mnichów, którzy właśnie takie Goshuin wypisują i które to później trafiają do specjalnych pielgrzymkowych zeszytów. No i jakby takie odznaki turystyczne w Polsce. Okej. Myślę, że kojarzysz. mają jakieś głębsze znaczenie. Możemy poczytać potem. Kojarzysz odznaki turystyczne? Tak. Wywodzą się one z tradycji dokumentowania pielgrzymek i ofiar dla świątyni. Dziś każdy Goshuin jest niepowtarzalny, co przyciąga wielu turystów, także nas.
Zobaczcie, tam już widać kalderę wulkanu. Japońska szopa. No, nie wygląda to za ciekawie. Dojechaliśmy do celu, czyli miejscowości, miasteczka Aso. No i dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy spali w hotelu. Pogoda nie zachwyca, no bo zaraz ma zacząć padać deszcz. W zasadzie zaczął już padać, jak tylko dojeżdżaliśmy. Wieje niemiłosiernie, no a my potrzebujemy też i wybrać rzeczy, więc dzisiaj hotel. Zrobimy wam mały tour, co tutaj mamy. Zaczniemy od najbardziej kontrowersyjnej części, czyli toaleta, ale zobaczcie, jest pełne japońskie Zwróć wyposażenie. uwagę, tutaj jest pełne japońskie wyposażenie. Można sobie opłukać i zrobić różne rzeczy. Przejdziemy do salonu teraz. Salon oczywiście skromny, jak to w Japonii, ale najważniejsza część jest tutaj. Mamy łóżka na macie, tu są jakieś szafy, proszę, jest herbatka. Tutaj jest, proszę, zlew z kabiną prysznicową. Skromny, ale wystarczający. Dawid w tradycyjnej japońskiej yukacie. Hej. A tu Piotr-san, także w yukacie. Zaraz idziemy na onsen. Jeszcze jakichś japońskich słów użyjemy? Masz bardzo ładne opi. A, dziękuję, Dawid. Piękna kokarda. A czemu ty masz z przodu? Bo sam sobie musiałem sobie obsrać. Dobrze, idziemy na onsen. Onsen to tradycyjne japońskie łaźnie zbudowane na gorących źródłach. To tutaj Japończycy od wieków relaksują ciało i duszę. Wizytę w onsenie zaczynamy od mycia, siedząc właśnie na takim stołeczku. Dopiero po tym możemy zanurzyć się w basenie z gorącą wodą. W łaźniach chodzimy nago i są one podzielone na część dla mężczyzn i kobiet. Witam was z dnia 5, który rozpoczynamy z przytupem, bo od razu z hotelu ruszyliśmy na podjazd pod wulkan Aso. W hotelu zostawiliśmy torby przednią i tylną, żeby rower był trochę lżejszy chociaż, ale nadal prawie 13 km podjazdu, 700 metrów ponad w górę, no i takie całkiem porządne ścianki. Ale to niesamowicie wygląda. Coś przepięknego. Dawid odjechał do przodu, ale mam nowego kolegę, Patryka. I zobaczcie, nawet mamy na tej wysokości Sakura. Myślałem, że nie zobaczymy, ale jakieś ostatki tutaj możemy znaleźć. Do szczytu 4,6 km. Tam, gdzie byliśmy przed chwilą, to był główny krater, a teraz idziemy do krateru A. Jak widzicie, krater A jest czynny, ale podjazdu jeszcze jest 150 metrów do niego.
No piękny jest ten krater i wulkan Aso to jest największy aktywny wulkan w Japonii. Ostatni wybuch był w 2021 roku, więc całkiem niedawno. Nie wiem jaka jest częstotliwość, mam nadzieję, że nie wypada jakieś tak co 3 lata, 4 lata. Wulkan zdobyty, teraz czas na zjazd. Braliśmy się porządnie, bo zjazd długi i pewnie zimny, więc jedziemy na zjazd. Zjechaliśmy z Aso, torby z powrotem są na rowerach i jedziemy ku dzisiejszemu celowi. Nie wiemy w sumie czy dojedziemy, bo nadal bardzo dużo gór przed nami, ale mamy bardzo sprzyjający wiatr, bo jest zachodni. My jedziemy na wschód, więc idealnie i to czuć, ale nadal 1400 jeszcze w górę, więc zobaczymy. Godzina 13, my właśnie zjedliśmy obiad i jedziemy. Kierunek Beppu. Zupełnie przypadkiem, tak sobie przejeżdżając, trafiliśmy na przepiękną świątynię w Aso i jak się okazuje, ta świątynia jest centrum, albo w zasadzie jest poświęcona, a może jest ufundowana przez rolników, bo rolnictwo w Dolinie Aso jest bardzo ważne. Zresztą widzieliście, jak ona jest wypełniona polami i tutaj właśnie w tej świątyni odbywają się obrzędy rolnicze mające na celu pewnie zwiększyć plony i zapewnić pomyślność rolnikom. By wyjechać z kaldery Aso, znowu musimy jechać pod górę. Widok z przełęczy po raz kolejny wynagradza jednak trudy. Na punkcie widokowym spotykamy pewnego Norwega, który towarzyszy nam przez dłuższą chwilę. Rozpoczynając zjazd, momentalnie zmienia się sceneria. Jest chłodniej, a polom ustępują rozległe pastwiska. Ależ pięknie! Ale Kamut nas poprowadził na totalne dziury. Powiem wam, że to na pewno nie jest zbyt często przechodzona droga, ale jest wieża, więc raczej asfalt powinien być do końca. Słyszeliście? Mieliśmy się nie zatrzymywać, ale czego się dla was nie robi? Dawid, czego nie zrobisz dla moich subskrybentów? Jeśli w tym momencie mam wygłosić oświadczenie, to tylko dzięki mnie macie film z wulkanu. Nie dziękujcie. ...92 km zrobione. Jeszcze jakieś 25 do Beppu. Podjazd za podjazdem idzie, jeszcze zostaje nam
jakieś 3, no ale jakieś jeszcze 400 metrów w górę, więc żartów nie ma. Powinniśmy dojechać tuż przed zachodem słońca. Na szczęście teren teraz nie jest jakoś w opór ciekawy. Mniej się zatrzymujemy i dalej jedziemy. Widzicie te eleganckie buty, które przechadzały się ulicami Stanów Zjednoczonych, Brytanii i wielu innych miejsc. Byłoby blisko, abyście oglądali je po raz ostatni. Na zjeździe buty mi wypadły. Na szczęście zorientowaliśmy się, że ich nie ma przy 7-Eleven, przy którym teraz jesteśmy. Jeśli mogę się wtrącić, te buty wypadły już z 5 razy w trakcie wszystkich Nie wypraw. wypadły. Nie, w ogóle. Plecak wypadł. We Francji. A wy widzicie, jakie one są parte? To są jedne z brzydszych butów, jakie miałem, ale są lekkie. Ale jednak wciąż Piotrek nie wymyślił, jak zamontować się na bagażniku, żeby nie wypadały, więc on chce je zgubić. Nie, dalej będziecie je oglądali. Dawid, jak ci się podoba mały tunelik? Musisz kask zdjąć. Jak widzicie, dojechaliśmy do celu. W zasadzie tu dojechaliśmy do restauracji, gdzie będziemy jedli kolację. Dzień był naprawdę bardzo ciężki. 2,5 tysiąca prawie przewyższeń, 120 km. No powiem wam, że naprawdę było momentami ciężko, ale dojechaliśmy do tego Beppu. Ja idę się brać za kolację, no i z wami widzę się jutro. Do zobaczenia. Witam was z dnia 5 i witam was średnimi wiadomościami, bo okazuje się, że nie ma miejsc na prom dla rowerów i jedyny sposób, w jaki nas mogą wziąć, no to z rozmontowanymi rowerami. Wpiliśmy worki, o takie 90-litrowe i zaraz będziemy nasze rowery w te worki próbowali zapakować. Misja pakowanie zakończona. Nie jesteśmy pewni, czy to jest wystarczający poziom pakowania, ale zobaczymy. Pakowanie naszych rowerów na szczęście nie zwraca uwagi obsługi i wchodzimy na port. Ruszamy z zatoki Beppu na Shikoku do Yawatahamy. Dość luksusowy ten prom. Mając świadomość zapachu swoich butów i stóp, nie siadamy w strefie japońskiej. Chyba nie. Dzień 6 poza porannym zawodem nie obfitował w atrakcje. Nasz pierwotny plan na Shikoku był inny, ale sprawdzając dokładnie podjazdy zauważyliśmy długie, około 20% fragmenty i szczerze trochę ich się przestraszyliśmy. Shikoku to najbardziej górzysta z głównych wysp Japonii, do tego bardzo słabo zaludniona w głębi lądu. Po namyśle obcięliśmy trasę, pozostaliśmy na wybrzeżu i kierowaliśmy się prosto na Shimanami Kaido. Witam was z 7 już dnia wyprawy.
Zjedliśmy właśnie śniadanie w Family Marcie, a dzisiaj gwoździem programu będzie popularna trasa, którą nagrało już wielu youtuberów, a mianowicie Shimanami Kaido. Wyspy połączone mostami, po których poprowadzona jest ścieżka rowerowa, ponoć najsłynniejsza w Japonii. Czy rzeczywiście jest tak zachwycająca? Przekonamy się. Pogoda ma być dzisiaj dobra, więc powinniśmy ją ujrzeć w pełnej krasie. Wyjeżdżając z Matsuyamy trafiliśmy na Gokoku Shrine, czyli świątynię poświęconą zmarłym w obronie ojczyzny. W każdej prefekturze jest właśnie taka Gokoku Shrine, w której czci się właśnie tych, którzy ginęli czy to w wojnach, czy w jakiś sposób oddali swoje życie za ojczyznę. Dawid poszedł na zakupy do supermarketu, większego niż zwykle chodzimy i zobaczcie jaki mamy zestaw. Pocari Sweat, sushi, ananasek, banan, Tego jestem bardzo ciekawy. kiwi, Bo na zdjęciu było żółte w środku. zobaczymy. No i oczywiście maczkowy KitKat. Strasznie ciężko znaleźć tu batony. Sushi, naprawdę klasa, a teraz próbujemy maczowego KitKata. Jak KitKat, nawet macz za bardzo nie czuć, nie? Wjechaliśmy już na trasę rowerową i zobaczcie od razu, taki piękny asfalt, szeroki podjazd, delikatny dla każdego, na każdy poziom wytrenowania. Żeby przejechać całą trasę, ostatni punkt 69,5 km, także to jest całkiem spory kawałek, widzicie. Nasza przygoda z Shimanami Kaido nie rozpoczęła się dla mnie najbardziej fortunnie, choć ten brak fortuny to tak na własne życzenie. Gdy wjechaliśmy na pierwszy most, widok tak mnie zachwycił, że uparłem się, żeby nagrać go dronem. Zignorowałem silne podmuchy wiatru i już po chwili dron leżał na betonie z ułamaną nogą. Cóż, nie nalatałem się w tej Japonii. Dron dronem, ale jesteśmy w przepięknym miejscu i nie pozwolę, by to małe niepowodzenie zepsuło mi wyprawę. A samo Shimanami Kaido? 70 km łączące wyspy pomiędzy Onomichi a Mimabari. Cała trasa prowadzi przez 7 mostów przerzuconych nad morzem wewnętrznym Seto. No przepięknie tu jest, a dron połamany. Za mną jest mapka trasy i widzicie jak tutaj dużo jest różnych atrakcji. My na pewno nie będziemy w stanie ich wszystkich zaliczyć, ale generalnie infrastruktura jest tutaj naprawdę fantastyczna. Zobaczcie ile rowerów tutaj stoi, ludzi, którzy przyjechali. Tu jest wypożyczalnia i takich punktów jest wokół tej ścieżki naprawdę sporo. Ale betonoza.
Przejeżdżając przez miejscowość Setoda trafiliśmy na bardzo interesujący kompleks świątynny, no i stwierdziliśmy, że musimy trochę zgłębić temat. Kompleks ten jest unikatowy, bo jest on hołdem założyciela, którego nazwiska nie pamiętam, dla jego zmarłej matki. Oprócz świątyń są tutaj też i galerie, są pawilony, są pagody, są inne różne budowle, których już nazw nie spamiętałem. Jeszcze jako ciekawostkę powiem wam, że ta świątynia, ten kompleks jest zupełnie młody, bo nie ma nawet 100 lat. Jego założyciel zainicjował budowę tego kompleksu w 1936 roku, a budowa trwała całe 30 lat. I wjechaliśmy na ostatni duży most. Spokój, cisza, tylko Wenka i on. W tej miejscowości z kompleksem świątynnym poszliśmy do sklepu z owocami i od babci, która wyglądała tak, jakby no już nie powinna pracować w sklepie, kupiliśmy pomarańcze, mandarynki. Nie wiem, wyglądała na co najmniej 100 lat. Ona wyglądała jak nie powinna już żyć, a nie pracować. Mimo tego życzę jej jak najdłuższego życia. Zdrowie. Dotarliśmy do miejscowości Onomichi, a to oznacza, że dotarliśmy też do końca Shima no Mikaido, czyli ścieżki, po której dzisiaj tak długo jechaliśmy. Piękna to była przygoda, mosty prześliczne, trochę słodko-gorzka, no bo rozwaliłem drona, ale tak na gorąco, takie krótkie podsumowanie tej ścieżki. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajna przygoda. Jeśli macie w Japonii 2 tygodnie, to na jeden dzień wyskoczyć na coś takiego bardzo przyjemnie. Rower można wypożyczyć na miejscu, także to jest infrastruktura jest zorganizowana w bardzo fajny sposób. Trasa prześliczna, dość łatwa, mimo tego, że jest sporo podjazdów, to te podjazdy są raczej dość lekkie, więc można sobie na lekkich biegach je spokojnie podjechać. Dawid, co byś powiedział o Shimano Mikaido? Bardzo fajna trasa turystyczna. Chyba najlepsza, jaką w życiu jechałem. Jeśli mielibyście nie jechać całości, to bym polecał tamtą pierwszą część trasy, od której my zaczynaliśmy, bo jest zdecydowanie ładniejsza. Może nam się tak wydawało. No i po pierwszym moście była taka super restauracja, w której było czuć wędzoną, grillowaną rybę, czy grillowane owoce morza, no a my tam nie zajechaliśmy, bo byliśmy najedzeni. Także takie protipy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, no to oczywiście pytajcie. A jeszcze bym zapomniał, że skoro skończyliśmy Shimano Mikaido, to oznacza to, że jesteśmy na kolejnej głównej wyspie, na wyspie Honshu, i na tej wyspie zostaniemy bardzo, bardzo długo. Mamy godzinę 17:26, jakieś 120 km zrobione i planowaliśmy jechać do Fukuyamy. 20 km mamy jeszcze do Fukuyamy. Wjeżdżamy do Fukuyamy! Dojechaliśmy w końcu do Fukuyamy, 18:45, ale kilometrów dzisiaj
weszło dużo, bo 140 zrobiliśmy. Także postęp wyprawowy spory. Teraz my będziemy szli na onsen, żeby się wykąpać, potem do pralni wyprać pranie, coś zjeść i dopiero rozbijać namiot, więc dzisiaj roboty jeszcze jest całkiem sporo, a dzisiaj też jest niedziela, więc koniec vloga, także pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Dajcie znać, jak wam seria japońska się podoba. A my cóż, widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!